Pierre Abelard, francuski filozof i teolog, pochodził ze stanu rycerskiego, ale poświęcił się filozofii. Od 1113 roku prowadził słynne wykłady w Paryżu i zakochał się w swej uczennicy Heloizie. Ich miłość przyniosła różne owoce. Fascynację intelektualną i erotyczną, zawarty potajemnie ślub i narodziny syna Astrolabiusza. Rozwścieczyły one i ściągnęły na Abelarda zemstę wuja Heloizy, kanonika Fulberta, który kazał napaść na Abelarda i wykastrować go w 1118 roku. Ten wstąpił do klasztoru w opactwie świętego Dionizego. Heloiza zaś złożyła śluby zakonne w klasztorze Argenteuil. Dzieje ich miłości zostały uwiecznione dzięki słynnym listom pisanym po tragicznej rozłące ukochanych. Stały się one świadectwem jednej z najsłynniejszych historii miłosnych kultury europejskiej. A XVIII-wieczne wydanie tego dzieła w języku francuskim prezentujemy. Abelard pozostał w centrum życia umysłowego swojej epoki. Napisał Teologia Summi Boni, które zostało potępione na synodzie w Soissons po objęciu godności opata w Saint-Gildas w Rui. Ofiarował usuniętym z Argenteuil zakonnicom na przełomie 1929 i 1930 roku wraz z ich przeoryszą Heloizą zabudowania klasztorne w Coinseil. Stał się duchowym opiekunem mniszek, napisał dla nich regułę zakonną, układał hymny, kazania i listy. Heloiza stała się zaś jedną z najbardziej znanych i uczonych kobiet swoich czasów i całego średniowiecza. Heloiza, oprócz autorstwa listów, była także współautorką dzieła Problemata Heloize. Jako opatka Argenteuil i klasztoru Parakleta zasłynęła pracowitością i wielką pobożnością. Wracając jeszcze do Abelarda, w późniejszych latach wrócił do Paryża na przełomie 1135 i 1136 roku i otoczony tłumami słuchaczy nauczał filozofii oraz teologii na wzgórzu świętej Genovewy. Wtedy u szczytu sławy napisał m.in. komentarz do listu świętego Pawła do Rzymian, Etyka, czyli Poznaj samego siebie, rozmowa pomiędzy filozofem Żydem i chrześcijaninem. Na synodzie w Sens potępiono kilkanaście tez jego nauki, a papież skazał go na wieczne milczenie. Ostatecznie wyrok papieża uchylono. Abelard wywarł doniosły wpływ na poglądy wielu współczesnych mu myślicieli. Pozostawił również autobiografię Historia moich niedoli. Nasze wydanie, świadczące o żywotności historii miłosnej Heloizy i Abelarda, pochodzi z Wiednia z 1747 roku i nosi tytuł Lettres et épîtres amoureuses d'Héloïse et d'Abelard. Zawiera współoprawne 2 tomy, poprzedzone eleganckimi ilustracjami, a książka jest oprawiona w pełną skórę z epoki z zatartymi złoceniami. Zapraszamy na stronę www.atticus.pl do działów Starodruki, Filozofia oraz Średniowiecze.